Znowu powiedzą, że heretyk, bo miało być post, jałmużna i modlitwa, a wymyślił 3 nowe. Dzień dobry, witam serdecznie w sobotę, ostatnią sobotę przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. Zresztą ostatnią, bo jedyną, bo nie ma innej. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, przez 4 dni zajmujemy się jednym słowem. Proszę się nie bać, nie będzie tak do końca Wielkiego Postu, chociaż moglibyśmy przez cały Wielki Post naprawdę tylko jedno słowo w kółko obracać. Chciałem Wam pokazać, jak pojemna jest Biblia, dlatego chociaż te 4 dni w kółko o tym samym słowie. I dzisiaj jeszcze raz, 4. raz, o słowie afar, czyli słowie, które oznacza ziemię, proch, popiół, pył, piasek i tam jeszcze co tylko chcecie. Kolejna rzecz to będzie nasze 3. zadanie wielkopostne po marzeniach, po ołtarzach popiołowych do rozsypania. 3. rzecz, mianowicie 2 Księga Samuela, 16 rozdział, jedno chyba z najważniejszych dla mnie miejsc w ogóle w Biblii. Końcówka życia Dawida. Dawid jest już starym człowiekiem, blisko śmierci, zdradzony przez swojego syna Absaloma, który mu odbiera królestwo. Dawid idzie przez ogród oliwny na bosaka, bo jest pozbawiony w ogóle wszystkiego, ma tylko kilku tam jeszcze popleczników, przyjaciół, płacze, no bo wszystko mu zabrano. Idzie takim wąwozem i na górze, wzgórzem tego wąwozu idzie niejaki Shimei, syn Gery. Widzi Dawida, jest jego przeciwnikiem, zaczyna go wyzywać, zaczyna wykrzykiwać różne kłamstwa o nim, ale co najgorsze, rzuca w niego kamieniami i ziemią. Jak się łatwo domyślić, ta ziemia to jest właśnie nasze słowo afar, czyli jakimś pyłem, prochem ziemi. Podchodzi do Dawida sługa jakiś jego i mówi, dlaczego pozwalasz, żeby ten zdechły pies, tak go nazywa, tak cię wyzywał. Wtedy Dawid mówi jedno dla mnie osobiście z najbardziej niewiarygodnych zdań. Mówi, skoro tak mówi, widocznie Bóg mu pozwolił. Jest w Dawidzie jakaś niezwykła pokora, absolutnie jakaś niewiarygodna postawa, kiedy Dawid, który nie był człowiekiem skorym do przyjmowania niedobrych zdań o sobie, który często się buntował, który robił złe rzeczy, teraz pod koniec życia Dawid ma w sobie jakąś taką wolność, ma taką uległość, taką pokorę, że kiedy słyszy obelżywe zdania względem samego siebie, to mówi, no widocznie Pan Bóg mu pozwolił, skoro tak mówi i mówi, Pan Bóg mi to kiedyś wynagrodzi, jeżeli to jest nieprawda, to co on mówi. Kochani, 3. zadanie, myślę, że najtrudniejsze. Po marzeniach, po popiołach, które trzeba z siebie wyrzucić, to 3. Pokora, tak to nazwijmy. Ale chodzi mi o pokorę w bardzo konkretnym sensie. Zdarzy Ci się w tym Wielkim Poście, chciałbym Wam to dać jako 3. zadanie z tych 3, które sobie przyjmujemy, że będziesz słyszał, będziesz słyszała trudne słowa o sobie. Mnie się to zdarza ciągle. Że będą mówić o Tobie kłamliwie, będą Cię oskarżać, będą nieprzyjemni dla Ciebie ludzie. Normalne sytuacje życiowe. W sensie zdarzy Ci się tak jak codziennie, że ktoś będzie na Ciebie krzywo patrzył. Spróbujmy jako 3. zadanie zrobić sobie tą Dawidową postawę. Skoro tak mówi, może Bóg mu pozwolił. Jest w tym coś niezwykłego. Myślę, że to jest w ogóle najtrudniejsze zadanie. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tym pyłem pochodzili. Będą nam dzisiaj sypać ziemię. I to jest to znaczenie tego słowa 4. Będą nam sypać ziemię na głowę. Czyli różne niedobre, czasem bardzo fałszywe zdania. Chodźmy może dzisiaj z takim pragnieniem. Panie Boże, naucz mnie pokory, naucz mnie cierpliwości, naucz mnie niebrania odwetu, naucz mnie znoszenia tego, naucz mnie kochania nieprzyjaciół. Takie 3 zadania na Wielki Post. Marzenia, popiołowe ołtarze do rozsypania i pokora. Jakbyśmy te 3 rzeczy zrobili przez Wielki Post, będzie ekstra. A jeśli nie mówią kłamliwie, tylko prawdziwie? No to tym bardziej, no to wiadomo. Nie? No trudniej jest przyjąć fałszywe zdanie niż prawdziwe, nie? Prawdziwe też trudno, ale to przynajmniej wiesz, że ktoś ma rację, nie? I tam, i tyle, możesz się oburzać. Ale jak już wiesz, że nie ma racji i cię kurka, wiesz, jakimś gnojem obrzuca, no to przyjąć, wiesz, i tak powiedzieć, a niech tam se mówi. To w ogóle niesamowita jest w ogóle ta scena u Dawida. Wiesz, chłop, który po prostu mordował na prawo i na lewo wcześniej, nie? Po prostu jak mu się coś nie podobało, to po prostu od razu, wiesz, kurka, armię wojska wytaczał, nie? A teraz kurka mówi, zostaw go. Widocznie Bóg mu pozwolił. Ty w ogóle, halo, co za fakt, nie?